Cześć Janku, witaj. Jestem Ci bardzo wdzięczny, że zgodziłeś się na to spotkanie na Zoomie. Miałem nadzieję wcześniej, że spotkamy się nie wirtualnie, tylko, że tak powiem, we dwóch. Niestety spotkania są zabronione, chyba że w maseczkach, prawda? W maseczkach. Więc wiesz, pretekstem tej rozmowy jest wydanie tej mojej książki, której byłeś jednym z pierwszych czytelników i za które uwagi Ci bardzo dziękuję. Ale jest to trochę pretekst, dlatego, bo chciałem z Tobą pomówić o całej gamie różnych rzeczy, które mnie i Ciebie pewnie interesują, a obaj w końcu zajmujemy się tym, co się działo na tym styku polsko-żydowskim podczas wojny i po wojnie od kilkudziesięciu lat. I te pytania, jakie będę miał dla Ciebie, są z pytaniami dla mnie. Także pierwsze takie pytanie jest, wiesz, natury pedagogicznej trochę. To jest to, że czy Ty uważasz, że zostało coś jeszcze do zrobienia w naszej dziedzinie? To jest pierwsze pytanie. A podpytanie jest, wyobraź sobie, że przychodzi do Ciebie doktorantka, przyszła i pyta się właśnie o radę. Panie profesorze Gross, co ja mam robić? Czy w ogóle jest sens w ten teren się pakować? Co byś jej powiedział? No przede wszystkim chciałem Ci jeszcze raz pogratulować i podziękować za tą książkę, którą napisałeś, bo ona jest no, w pewnym sensie, można powiedzieć, taką częściową odpowiedzią na to pytanie, które zadałeś, a mianowicie jakie są dziury w tej problematyce, które należałoby wyświetlić. I to była taka jedna z najważniejszych, wydaje mi się, tematyk, które nie były zdumiewające, jak sam piszesz zresztą na kartach swojej książki, opracowana do tej pory, prawda? No, to jest zupełnie niesamowite. Więc to jest wspaniałe osiągnięcie, mi się wydaje, niesamowicie ważne i nawet naprawdę to mówię to nie po to, żeby Cię... Przyjmuję to z wdzięcznością i skromnością. Ale tak jest rzeczywiście. Słuchaj, mój drogi, no wiesz, ja sobie tak myślę, że to jest problematyka, która jest jak ocean. No, ona nigdy w tym sensie, znaczy nie chcę takich banałów jakichś opowiadać, ale to można powiedzieć o każdej jakby epoce historycznej, a o tej chyba może jeszcze bardziej to jest wiążące niż z wieloma innymi zagadnieniami, ale jest niesamowicie dużo spraw, o których warto mówić. No wiesz, choćby tutaj po pierwsze, wydaje mi się, to jest rzeczą szalenie istotną, to jest kwestia jakiejś wiedzy empirycznej, która nam jest potrzebna na mnóstwo rozmaitych tematów. I powiedzmy, te badania powiatowe, któreście robili z przyjaciółmi, z całym zespołem, prawda, z tego Centrum Badań nad Zagładą Żydów, no choćby w tej dziedzinie już zrobiliście mnóstwo i przede wszystkim przełamaliście, no stworzyliście tę dziedzinę jakby pracując nad tym, no ale jeszcze zostało prawie 2/3 terytorium Polski, które wymagałoby okupowanej, prawda, tego rodzaju opracowania. I wydaje mi się, że to były bardzo wartościowe rzeczy. To jest w jakimś sensie to, że już droga jest wyznaczona, może szczególnie takim młodym adeptom nauki dla nich być bardzo pomocne. To jest jedna rzecz. Także jakbym miał komuś mówić, jakiego rodzaju doktorat, proszę bardzo, tutaj jest wzór, proszę zrobić następny jakiś obszar, który nie jest w ten sposób opracowany. No ale oprócz tego są jeszcze inne zagadnienia naturalnie, które już takie same w sobie stoją otwarte i dla mnie na przykład olbrzymim tematem, który do tej pory jest poruszany tylko tak, wiesz, od czasu do czasu, ze względów zresztą które są, można powiedzieć, w tym sensie niezależne od badacza, bo nie ma dostępu do źródeł, to jest zagadnienie Kościoła w czasie okupacji. No tak. I szczególnie na tym styku, prawda, polsko-żydowskich stosunków, no to jest zupełnie fundamentalne zagadnienie i też na dwa sposoby chciałem powiedzieć, że są dwa rodzaje zagadnień moim zdaniem. Jedno jest taka czysto
kumulację wiedzy empirycznej, a druga, że tak powiem, jakaś interpretacyjny wysiłek. Tak. Znaczy, taka próba zastanowienia się, co to znaczy i jakie to ma no jak to umieścić w historii kultury i tego społeczeństwa. No to jest olbrzymie zagadnienie. Mi się Wiesz, wydaje, ale że... wskoczę ci w słowo. Właśnie wspomniałeś o tym kościele, mówiliśmy o tym też wcześniej. Ja dzisiaj rano przekopałem w komputerze, wiesz, mnóstwo starych e-maili i dla mnie, wiesz, jako historyka dojście do archiwów jest podstawową kwestią, prawda? Jak wiesz, dojście do tych archiwów kościelnych jest rzeczą niesłychanie trudną. I znalazłem, że tak powiem, dla twojej i mojego, że tak powiem, tutaj rozweselenia e-maila, którego dostałem 12 lat temu od zapewne znanego ci arcybiskupa Życińskiego, człowieka światłego, do którego zwróciłem się z pokorną prośbą o dostęp do archiwów diecezjalnych w Lublinie. I cytuję z jego e-maila, było tak, że skutkiem tego, cytuję, w gąszczu teczek trzeba by mieć nadzwyczajny charyzmat, żeby trafić na materiały, które okażą się interesujące dla czytelnika. Gdyby pan profesor, pisze arcybiskup Życiński, widział jakiś algorytm działania, który pozwoliłby znaleźć ciekawe materiały na podstawie przypadkowego trafienia na pasjonujący trop, chętnie ułatwię poszukiwania. Patrzę jednak sceptycznie na podobną możliwość, gdyż cudy stochastyczne w archiwach diecezjalnych zdarzają się niezmiernie rzadko. Koniec cytatu. Więc jako człowiek pozbawiony charyzmy i nie liczący na stochastyczne cudy w archiwach, ja nie wiem, czy ja bym wysłał studenta do tychże, ale masz rację, jest to olbrzymi, gigantyczny temat. Ja na przykład teraz siedzę nad inną tą tematyką, już nie tą powiatową, ale nad tym, co się działo, wiesz, wokół tak zwanych gett otwartych. Czyli krótko mówiąc, jakie siły społeczno-instytucjonalne wcielały w życie te niewidoczne granice gett otwartych. Także masz rację, tych tematów jest mnóstwo, wiesz, tematów rzeczywiście jest mnóstwo, aż przykro powiedzieć, jak wiele zostało do zrobienia, prawda? No właśnie, wiesz, no i zagadnienie również też dla mnie interesujące bardzo, ciebie też z pewnością obaj. Nie, ja o tym nie pisałem w ogóle właściwie, aczkolwiek jest sporo takich szczegółowych fragmentów, to jest zagadnienie podziemia, w ogóle państwa podziemnego właściwie też i stosunku do Żydów i do pomocy Żydom i tak, bo to się naturalnie tutaj, że tamto, wamto, no to są po prostu jakieś takie bardzo drobne elementy tego, co się działo. Wiesz, tak. Są... Nie, bo jeżeli chodzi o to podziemie, że jest sporo, znaczy ostatnio się ukazała praca Adama Puławskiego, potem pisze Darek Libionka, pisze w końcu o tym, jest dość powiedzmy sobie, no, książka tego Joshua Zimmermana, no ale masz rację, to wszystko jest, znaczy dla mnie to ciekawsze jest od instytucji, ciekawsza jest ta warstwa społeczna, czyli krótko mówiąc mniej instytucja, a więcej ci ludzie, którzy nadawali temu jakiś tam sens. Tak, oczywiście. No, ja myślę, że można wielu studentów i doktorantów sobie wyobrazić jako osoby, które znalazłyby wielkie pole do popisu. No dobrze. Słuchaj, przechodząc troszkę do innego nie temat ten sam cały czas, ale pamiętam, że pewien czas temu żeśmy mieli rozmowę krótką na temat nowych pojęć i terminów i tyś bardzo wtedy namawiał mnie i sam byłeś zgodny z tym, że możemy posługiwać się terminem, który po angielsku nazywa się non-Jewish Poles. Po polsku wchodzi to w obieg jako nieżydowskich Polakach. We mnie wzbudziło to żywiołowy protest, a na tym, tak powiem, przedstaw mi swoje racje, bo ta ekspresja, ten termin, ten zwrot wchodzi w użycie, widzę teraz w literaturze po polsku. Powiedz mi, o co tu chodzi? No wiesz, to jest bardzo ciekawe. Wchodzi, to znaczy, że jakoś ludzie czują, że jest zapotrzebowanie na coś takiego. W moim pojęciu podstawowa sprawa, która tutaj dla mnie odgrywa rolę, to jest taka potrzeba odejścia od w gruncie rzeczy siatki pojęciowej wymyślonej przez Endeka
przez edycję, która została nam włożona do głowy i ilekroć mówimy Polacy i Żydzi, no to de facto odbieramy tym Żydom tę charakterystykę, prawda, obywatelskości, która z nich no, zawsze czyniła, a w każdym razie w tym okresie, to są również Polacy. Polacy no, w tym sensie choćby i w związku z tym zupełnie inaczej trzeba myśleć również o wielu rzeczach. To nie jest tylko kwestia odejścia od takiego sposobu myślenia, które jest wygenerowane w tym środowisku, które mnie ideologicznie jest bardzo obce, ale to jest również pewien taki sposób nazewnictwa, który problemy i zagadnienia sytuuje w pewnym świetle. Państwo polskie na przykład ma zupełnie innego rodzaju obligacje w stosunku do Żydów jako Polaków niż do Żydów, którzy Polakami nie są. Dlatego, że jeżeli używasz takiego rozdzielnego, takiej rozdzielającej kategoryzacji Polacy i Żydzi, no to w jakimś sensie rozumiesz to całe. Znaczy ja się z tym niesłychanie zmagam, wiesz, bo we mnie na przykład ja jednak boję się też anachronizmu, przenoszenia naszych dzisiejszych konceptów na koncepty obecne i mające jakąś tam popularność i znaczenie w latach 40. czy 30., prawda? Ale przyjmijmy za dobrą monetę, że ty masz rację i że wchodzimy w ten obieg właśnie nieżydowskich Polaków, żydowskich Polaków. I to pytanie jest osobiste do ciebie i do mnie. Jak ty się usytuowałbyś na tej osi? Słuchaj, paczka, jeszcze tylko jedno słowo chcę dorzucić w sprawie tych Polaków i Żydów. Wiesz, że tego rodzaju terminologia, moja przyjaciółka, która jest historykiem i teraz właśnie napisała bardzo interesujący i ważny doktorat na temat Tarnowa i stosunków polsko-żydowskich w Tarnowie, ale taki ciekawą periodyzację również obejmujący, mianowicie od 18 roku tak naprawdę do końca wojny, też tuż po wojnie. Otóż jeden z wątków, który bardzo dla niej po prostu był interesujący, ponieważ była świetnie udokumentowana, to były kwestie, jak wyglądało w Radzie Miejskiej, dyskusje i tak dalej, te stosunki między... Słuchaj, i również w szkole parę takich dokumentów ciekawych rad pedagogicznych. I to rozróżnienie Polacy-Żydzi to jest rzecz, która się pojawia bardzo późno, dopiero w późnych 30 latach, pod wpływem tej takiej nasilenia endeckiej retoryki. Mówi się katolicy, prawda? Nie ma tego radykalnego rozróżnienia. Jest, krótko mówiąc, jakąś podstawą dyskusji o tej całej populacji jest jednak ugruntowanie przeświadczenia, że wszyscy jesteśmy obywatelami tego samego kraju. No. Więc jednak słowo Polak, prawda, ma to znaczenie, że się tak wyrażę, oświeceniowo-polityczne. No, to jest obywatel. Ja tu jestem ciekaw, do jakiego stopnia praca Agnieszki Boń-Tumowa jest być może pod wpływem realiów galicyjskich, bo ja na przykład studiowałem akta z lat 20., 30. z Podlasia, i tam to się w tej części kongresówki kongresówki sprawy się miały zupełnie inaczej. Słuchaj, sprawa jest oczywiście zróżnicowana. Niemniej fakt pozostaje faktem, że i Żydzi, i Polacy w tej kategoryzacji endeckiej byli obywatelami tego samego kraju. Prawda? Jedni i drudzy płacili podatki, z których potem to państwo korzystało i prawa w stosunku do nich tak naprawdę de jure w każdym razie były takie same, ale również w związku z tym obowiązki państwa. Dla mnie to jest kluczowa sprawa, wiesz. Jak sobie myślę o państwie podziemnym na przykład i stosunku do Żydów, państwa Żydów, tych Polaków, pochodzenia żydowskich Polaków, tak to Polaków, tak. Właśnie, to jest jakieś kluczowe zagadnienie. Jak to jest możliwe, żeby, rozumiesz, ta kategoria obywateli była nagle zredukowana do takiego jakiegoś przypisu gdzieś tam obok
Mhm. obok Volksdeutsche i Ukraińców nagle to Tak. występuje i tak dalej. No więc to mnie się wydaje, ja wiem, że to jest językowo jakieś trochę niezręczne, ale pojęciowo jakby przeformułowuje, mi się wydaje, nasze myślenie trochę w takim kierunku, który mi się wydaje po pierwsze oddający rzeczywistość, a po drugie no, również afirmujący pewne wartości, które dla mnie są bliskie i Zgoda. w jakimś sensie dla współczesności również odgrywają dużą rolę, prawda? Bo nagle Mhm. no, to jest powolny i długi proces historyczny, ale w którymś tam momencie stajemy się, jest ta tożsamość natury obywatelskiej, która zaczyna odgrywać rolę. A dla ciebie, dlaczego dla ciebie jest? Słuchaj, chodzi o to, że ja byłem wychowany w tej szkole niemieckiej w historii, że historyk jest obiektywny, stara się trzymać tak daleko jak może od wydarzeń, które opisuje, od ludzi, których opisuje, zgodnie z XIX-wieczną zasadą niemiecką. I teraz tak się jak składa, co nie jest całkowicie przypadkiem, że tak ty, jak i ja, mamy pewne obciążenie pochodzeniem, że tak się wyrażę. I ja nie tak dawno dowiedziałem się od znajomych, z którymi pracowałem wiele lat razem, bardzo blisko, że moja metodologia wymaga większego zniuansowania, że mi jest brak tego zniuansowania przy rozumieniu historii. I to było dla mnie bardzo, no jednak takie, skłoniło mnie do myślenia, do reewaluacji może mojego nastawienia do historii, że być może jest coś, co się kładzie cieniem na moje badania, właśnie tego pewnego rodzaju uprzedzenie, prawda? I że być może jest to nieuświadomione albo częściowo uświadomione poczucie krzywdy ludzi bliskich albo nieznanych i że na przykład ja być może, nie wiem, czuję się takim samozwańczym syndykiem masy spadkowej żydowskiego bólu i to w jakiś sposób być może informuje, obciąża badania historyczne. Pamiętam, kiedyś spotkałem się z Adamem Michnikiem i rozmowa zjechała w tempie ekspresowym na tematy polsko-żydowskie i potem już błyskawicznie doszliśmy do Jana Tomasza Grossa i wtedy Adam powiedział, że parafrazując Żeromskiego, że właśnie, że ty tak się wgryzłeś głęboko. Słonimskiego. Nie, chyba Żeromskiego. Nie, to był taki dowcip, który Słonimski, przepraszam, wiem co powiesz. A dobrze, sorry. Więc, że tak głęboko się wgryzłeś w tematykę polsko-żydowską. Właśnie, który Słonimski popełnił na temat Tuwima. A, no widzisz, to przepraszam. Może to wziął z Żeromskiego, tego nie wiem, ale ponieważ był człowiekiem o wielkim inwencji. Ważne jest, że chodziło tutaj o wgryzienie się tak głęboko w tematykę, że się przegryzłeś na drugą stronę. I co oczywiście w moim wypadku jest kwestia niezbyt dużego zniuansowania, tu jest przegryzienia się na drugą stronę. Jak ty byś do tego się odniósł? To jest parę kwestii, które żeś podniósł. Ja tak szybko jakby nie potrafię na nie wszystkie zareagować. No, jeśli chodzi o tą uwagę Adama, ja ją traktuję lekko, że się tak wyrażę. Jest człowiekiem, który jest szalenie dowcipny, bardzo, bardzo kolekcjonuje i uwielbia rozmaite powiedzonka. Ze Słonimskim był szalenie związany i bardzo do niego przywiązany również. No i myślę sobie, że to jest... To trudno mu się było powstrzymać od tego, że oczywiście. Tego rodzaju, tak jest, taki bonmot tutaj padł. Czy ja się... Słuchaj, znaczy pytanie jest takie, które mi się wydaje metodologicznie, ono w ogóle jest nie do utrzymania. Czy pisanie historii wymaga od człowieka tego, żeby co? Żeby przynależał do tej samej jakby etnicznie kategorii, co przedmiot badań, a może powinien być obywatelem tego kraju, o którym pisze. No w ogóle to jest, dla mnie tego rodzaju... Ja raczej stawiam pewne pytanie. To nie jest to, że ja mam odpowiedź. Krótko mówiąc, wiem, że w wielu dyskusjach, nawet publicznych, sprawa tego rodzaju argumenty są podnoszone. I nie trzeba do wszystkich się ustosunkowywać oczywiście, ale jeżeli tego rodzaju
argumenty padają ze strony ludzi, których zdanie dla mnie jest z reguły ważne, no to skłania mnie do myślenia po prostu. Wiesz, znaczy on pomyślał od innej strony. Jakoś, czy uwrażliwienie na problematykę jest związane z takim poczuciem jakby tożsamości i przynależności do tej grupy ofiar, o coś w tym rodzaju. No ale rozumiesz, tutaj jakby nie chcę znowu też wypływać na zbyt szerokie wody, ale to w jakimś sensie ofiarą jest cała ludzkość. To jest niesamowite, to jest takie zdarzenie o charakterze uniwersalnym w każdym razie w kręgu kultury zachodniej, prawda? I jak sobie pomyślisz też o reakcjach rozmaitych ludzi na zagładę, no nawet w dziedzinie, w tym obszarze, że tak powiem, myśląc o historykach, no, na przykład taki człowiek jak Karski. Trudno sobie wyobrazić kogoś, kto był bardziej taki przerażony z tym wszystkim, co się zdarzyło i uwrażliwiony na tą całą historię, prawda? No, nie mając nic wspólnego z żydostwem. Tak. W takim sensie. Nie, wiesz, ja chciałbym z tobą, ja się z tobą zgadzam, instynktownie i intelektualnie instynktownie, natomiast po prostu ten problem jakoś tam, wiesz, się rysuje. Słuchaj, ale odchodząc od tych osobistych raczej dywagacji, Ale poczekaj, ja mam tylko jedno zdanie, chciałem dodać jeszcze. Dla mnie takim dość ciekawym doświadczeniem po napisaniu Sąsiadów była, tam w pewnym momencie jeździłem dość często do Izraela, jeździłem w czasie przeszłym, bo teraz się nigdzie nie ruszamy, ale ja liczę, lubię. I to już było po ukazaniu się Sąsiadów i ludzie rozmaici, ale myślę o kolegach z branży, że tak powiem, naukowcach. O co chodzi, prawda? No dlaczego to jest takie jakieś niesamowite wydarzenie w Polsce? Przecież to wszystko było wiadomo, no wszyscy wiedzą. Trzeba zapytać kogoś na ulicy tutaj. Nie potrzeba do tego jakichś bardzo, prawda, zaawansowanych dyplomów z dziedziny historii II wojny światowej i ci powiedzą, jak to było. Troszeczkę może przesadzam, ale bo jednak historycy w Izraelu też byli dość zaskoczeni tym, jak przeczytali uważnie i zastanowili się nad tym. I jakby mówiliśmy w szczegółach, prawda, no Gutman na przykład, że on jednak też takiego nie zdawał sobie sprawy, że to tak wygląda. Mogło, prawda, choć oczywiście o takiej znieczulicy ze strony nieżydowskich Polaków w stosunku do żydowskich Polaków świetnie wiedział. To jakaś była pewnego rodzaju taki naddatek zbrodniczości w tym wydarzeniu. Znaczy... Ale co mi to uświadomiło, przepraszam cię, tyle tylko chciałem powiedzieć, że w pewnym sensie uwrażliwienie na tą katastrofę, jeżeli o mnie chodzi, na pewno to się stąd bierze. Tak myślę. Bo ja mam takie poczucie identyfikacji i tożsamości, utożsamienia raczej powinienem powiedzieć, ze zbrodniarzami. Z racji tego, że jestem Polakiem. Słuchaj, znaczy ja w sumie tutaj się też z tobą zgadzam i wiesz, czytałem, nie wiem, czy znasz takiego świetnego pisarza szwedzkiego Macieja Zarębę-Bielawskiego. Szwedzki pisarz, tak. Dom z dwiema wieżami, ta książka. I on tam w wywiadzie z Anią Bikont powiedział właśnie że jest się tym, za co i za kogo się wstydzisz do pewnego stopnia. Mi się to podobało jako koncept, nie wiem, co o tym sądzisz, ale to jest coś... On powiedział, że on się wstydzi za Szwedów, wstydzi się za rząd szwedzki, za rząd polski i trochę izraelski, a za resztę to już nie. I że to, za kogo się wstydzimy, no to wyznacza naszą tożsamość do pewnego stopnia. No właśnie. Coś właśnie tak. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie ta cała sprawa problematyki styku polsko-żydowskiego w czasie okupacji, jej dramatyzm bierze się z takiego poczucia, no właśnie, że to jest moja sprawa.
W tym Tak, sensie nie no, nie jako ofiary, tylko jako kogoś, kto na tysiące sposobów przynależy Mhm. do tej społeczności, z której wnętrza Tak, wyszedł ten cały dramat. syndrom takiej agresji, Tak. wiesz, No, niesamowity. no To jest dobrze, słuchaj. nie do powiedzenia. Znaczy, wiesz co, to jest, obaj pracujemy w tej samej dziedzinie i też to jest ten ciągły horror niejako piętrzy się, krótko mówiąc, wokół nas, jak czytamy. Zresztą jak w tej książce o policji, ja pamiętam, że w pewnym momencie musiałem odstawić to na bok, znaczy, bo po prostu, bo wylew tego horroru był taki, że po prostu człowieka odrzuca od tego. Ale słuchaj, mam Ja takie... jeszcze, jeśli mogę wrzucić tutaj od razu, skoro to powiedziałaś, dla mnie ja jestem bardzo głęboko tym doświadczony, do tego stopnia, że właściwie mam takie uczucie, że całą problematykę stosunków polsko-żydowskich w czasie wojny odstawiłem na bok. Nie jestem w stanie się w tej chwili tak naprawdę tym głębiej zajmować, bo to mnie kompletnie poraziło. To drenuje. Znaczy wiesz, ja zauważyłem, chyba każdy z nas, badaczy Holokaustu, szczególnie tych, którzy są jakoś emocjonalnie też to zaangażowani, prawda? Bo znam historyków, którzy zajmują się Holokaustem od 10 rano do 5 po południu. Tak też można. Ale jeżeli nie, to wytrawia, to drenuje i no, o tym na razie może nie mówmy. Słuchaj, z rzeczy konkretnych. Czy sądzisz, że twoje książki przeorały jakoś polskie społeczeństwo i czy coś zasadniczo zmieniły? Bo pytanie jest, poczekaj, jeszcze nie skończyłem, pytanie jest o tyle dla mnie też trudne, bo ja bym chciał, żeby te książki, jakie ty piszesz, jakie ja piszę, żeby miały jakiś konkretny wpływ, żeby nie tylko to, że one zaistnieją, ale żeby skłoniły ludzi do refleksji. I boję się, na przykład w wypadku Jedwabnego, wielokrotnie już w jakichś dyskusjach w Polsce, w jakich byłem zamieszany, występowała taka sytuacja, że Jedwabne zostało otorbione niejako, prawda? Że to jest taki jednostkowy taki fenomen, zjawisko, panie dzieju, ci ludzie na tym dalekim Podlasiu to tak się zachowują, ale u nas to byłoby niemożliwe. Czy sądzisz, że to, co napisałeś, w jakiś sposób trwały, uderzyło poza tą wąską grupę inteligencji, prawda? Czy jakbyś na to odpowiedział pytanie? Słuchaj, po pierwsze nie ja napisałem, tylko myśmy wszyscy pisali. To naprawdę wpływ i to, co się, i taki proces jakby rekonfiguracji świadomości, wydaje mi się, społecznej, który mam wrażenie odbywa się i to całkiem, i to bardzo głęboko. Nie tak, znaczy tu zaraz, to jest dłuższa sprawa, ale pozwól, że powiem parę słów. To jest pierwsza rzecz, która tutaj wydaje mi się być niesamowicie znacząca, to, że publikacja tej Sąsiadów uruchomiła no właściwie olbrzymie zainteresowanie tą problematyką, prawda? I co więcej, uruchomiła jakoś, no, bo jednak od tego się zaczęło, wspaniałą historiografię na ten temat. No dałeś, ale w wyniku twojego pchnięcia, że tak się... To prawda, to jest ten kamyczek, ale tak naprawdę to, co ma znaczenie, to jest ta lawina, która potem poszła. To znaczy mnóstwo prac. Myślę o tej całej grupie badawczej, której jest jednym ze współzałożycieli, prawda, ale to jest coś znacznie szerszego, bo to nie jest tylko grono historyków, prawda, i tam literaturoznawców z Warszawy tylko, ale bardzo szerokie zainteresowanie humanistyki w ogóle. Przecież ilość ciekawych książek napisanych na temat tego styku właśnie w czasie okupacji między Polską a żydowską częścią polskiego społeczeństwa, to jest prac jest mnóstwo i znakomite. Co więcej, to wyszło poza dziedzinę zainteresowania, nazwijmy to, zawodowych intelektualistów, prawda? Bo weszło też jakąś niesamowitą energią w domenę działalności kulturalnej. Tak. I artystycznej, co chcę powiedzieć, prawda? I teatr, i film, prawda? Czyli takie media, które są bardzo nośne i trafiają do
olbrzymiej publiczności, bardzo szerokiej, też się niesłychanie intensywnie skupiły na tej problematyce. Także z jednej strony ma miejsce coś, o czym napisał tą wspaniałą książkę Piotrek Forecki, prawda? O tym, jak to zostało takim odepchnięcie tej problematyki przez te takie prawicowo-nacjonalistyczne, jeszcze katolickie środowisko i polityczne, intelektualne. Tak. I w tym sensie trzeba powiedzieć bardzo skuteczne odepchnięcie. Więc można by sądzić, że to całe wejście w to zagadnienie i zainteresowanie problematyką, nagle to wszystko siadło. To jakaś tam prawda jest na ten temat, prawda? I to, że oczywiście i ta cała polityka państwowa, która i to w jakimś sensie nawet można powiedzieć, że to nie jest sprawa tylko PiS-u. PiS tutaj wyruszył z niesamowitą energią w tym kierunku, ale przedtem też nikt tak za bardzo się nie interesował tym, aby te kwestie w pełni tak powiem, przewietrzyć. To jest prawda z jednej strony, ale z drugiej strony, no wiesz, no pomyśl sobie, 20 lat temu było właściwie niezręcznie używać słowa Żyd, jak się pisało. A teraz ilość literatury i twórczości, która powstała na temat tego, w jaki sposób Nie no, absolutnie masz rację, tylko właśnie znaczy ja zawsze się może patrzę na tą bardziej pustą stronę szklanki niż pełną i dla mnie, pamiętasz jak byliśmy w Paryżu w zeszłym roku na tej konferencji o tej Tak. Coli i wtedy tam była młoda badaczka francuska, która mówiła o programach szkolnych, znaczy starała się mówić przez tą wyjącą grupę tych desantowców, więc mówiła o programach szkolnych, że to, o czym my piszemy, nigdy nie przeniknęło do szkół. I dla mnie, a teraz następuje wręcz błyskawiczny odwrót, te niewielkie te ździebełka informacji, jakie były w tych programach szkolnych, zostały z nich szybko wyciągnięte. Także ja tutaj widzę potencjał dość złowrogi na przyszłość, no ale to już jest oczywiście, to już na to nie mamy żadnego oczywiście wpływu. To jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście ten brak jakiś, który tutaj, bo o to się musi zatroszczyć państwo. No tak. Trzeba bardzo świadomie przebudować tą dydaktykę na ten temat. Wiesz, i ten problem właśnie, wiesz, i ten problem, który też jesteś tego oczywiście świadom, ja to nazywam problemem wąskiej kładki. To jest, wiesz, to, że czy masz jedną ekipę polityczną demokratyczną, czy masz tak jak dzisiaj ekipę, dla której demokracja jest pojęciem obcym, to ich nastawienie tych ekip do tematyki, nad którą my pracujemy, oczywiście na ten stopniu natężenia, jak sam mówiłeś, się różni, ale jest wspólny mianownik i tym wspólnym mianownikiem jest niechęć. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem na rozmowie u ówczesnej ministry kultury, która w rozmowie ze mną bardzo gwałtownie zareagowała na wieść tam mówiliśmy o obozach koncentracyjnych. Dla niej to było takie kukułcze jajo podrzucone Polakom przez Niemców. Prawda? Świadomość tego, że Polacy jednak też mieszkali tutaj podczas zagłady, że mieli jakiś wpływ, jakiś, powiedzmy sobie, kontakt z tą zagładą, to była myśl nie do przyjęcia wręcz. I także u mnie, znaczy ja patrzę z wielką troską się na to, że ta niechęć, niezdolność do wzięcia się za bary z tą tematyką jest czymś, co jest tą wąską kładką, na której spotykają się Polacy wielu różnych barw politycznych, prawda? Pamiętam jeszcze, jak w rozmowie z jednym z dyrektorów żydowskich instytucji pamięci dowiedziałem się, że za PO to Gross nie mógł być członkiem Rady Naukowej tejże instytucji, a za PiS-u to już nawet Grabowski nie może być członkiem tej Rady Naukowej. Takie rzeczy. No ale krótko mówiąc, czy zgodziłbyś się, że tego rodzaju właśnie wąska kładka istnieje i jak my się mamy wobec tego zachować? Czy w ogóle się odnosić do tego jakoś? To jest strasznie trudna sprawa, móc sięgnąć z taką otwartą głową
i wiedzę o postępowaniu nieżydowskich Polaków w stosunku do żydowskich Polaków w czasie wojny przyswoić, uświadomić i jakoś uporządkować wewnątrz. Wydaje mi się, że to jest rzecz bardzo, bardzo ważna i która w końcu jakoś się chyba przebije, ale to nawet, wiesz, więcej rzeczy jest brakujących. No, brakująca jest po prostu elementarna wiedza na temat zagłady, mi się wydaje, w tym społeczeństwie. Są badania rozmaite na temat stanu, na temat po prostu informacji, które posiadają młodzi ludzie szczególnie, o tym, co to jest zagłada. I to jest straszne po prostu stopień ignorancji. A tymczasem to jest wydarzenie, które mam wrażenie, patrząc na to już w takim czysto kwantytatywnych kategoriach, było monumentalnym epizodem, prawda, w dwudziestowiecznej historii Polski. Jakimś czymś zupełnie niesamowitym. Jak jest historykiem społecznym, w sensie obaj jesteśmy, ja też tak o sobie myślę. I gdyby na przykład wyobrazić sobie taką sytuację, że niech tej II wojny światowej nie ma, prawda? Ale otóż ma miejsce taki fakt, że oto 3 miliony polskich obywateli, którzy stanowią, to jest jedna z ich cech charakterystycznych, 1/3 ludności miast polskich, w bardzo krótkim czasie znika z powierzchni ziemi, prawda? Abstrahujmy od okoliczności, w których to się dzieje. Każdy historyk społeczny ci powie, że rezultat takiego zjawiska, prawda, to jest jakieś monumentalne rekonfiguracja historii gospodarczej tego kraju. Oczywiście. I to by był temat prac, refleksji i jakiejś naprawdę dochodzenia, który by dominował dziedziny takie jak historia gospodarcza, historia społeczna na dziesięciolecia. Prawda? Znaczy, wiesz, Janek, skoczę ci słowo. Słuchaj, ja pamiętam, jakim szokiem dla mnie było to, jak dobrych już teraz prawie 20 lat temu wsiąkłem w archiwa sądowe. To są gigantyczne zespoły, wiesz, to są tysiące teczek i tam dla historyka społecznego okupacji to po prostu to nie jest kopalnia, ocean wiadomości, prawda? Te wszystkie to dziesiątki tysięcy stron. Dla samej Warszawy te akta nie były tknięte przez historyka. Ja byłem pierwszym historykiem dotknął tych sądów niemieckich, także tego jest bardzo, bardzo dużo. Ale w związku z tym pytanie moje do ciebie takie jest troszkę inne teraz. Powiedz mi, gdybyś teraz miał ogromny czas przed sobą, a czasu nie mamy takiego ogromnego przed sobą, co byś chciał napisać? Co ci zostało, że tak się wyrażę, nienapisane? No, historia społeczna okupacji oczywiście to jest jakiś niesamowity temat, ale ja jakoś jestem tak emocjonalnie wydrenowany tym, czego się dowiedzieliśmy, że nie byłeś. Że nie podjąłbym się tego. Wiesz, ja pamiętam, moją wielką ambicją to było to, żeby napisać kiedyś historię zagłady w Polsce. Historię zagłady polskich Żydów. No i tak długo się z tym nosiłem, aż w końcu Yad Vashem zdecydował się to robić. Ja jestem jednym z kilku współautorów, ale to jest co innego być współautorem, a co innego być autorem. Ale to, co mówiłeś, taka historia społeczna okupacji z zagładą w centrum, to jest oczywiście coś, co mam nadzieję, że ktoś kiedyś zrobi. Słuchaj, coś przerwałem ci, odciąłem cię od myśli. Ja tylko chciałem powiedzieć, że do tego trzeba mieć bardzo specjalne uzdolnienia, których ja nie posiadam zupełnie. Ale tak sobie myślę, kurczę, o moim nieżyjącym już przyjacielu Tony Judd, który miał taką głowę właśnie, której mieściło się wiele rzeczy naraz, jakby, i potrafił to wszystko składać do kupy. Wiesz, syntezy są strasznie niebezpieczne. Syntezy tego rodzaju w historii są potwornie niebezpiecznymi oczywiście rzeczami, bo mogą z tego wyjść różne koszmary. Jeżeli chodzi o historię Holokaustu, to dla mnie takim wzorem takiej syntezy historycznej to jednak jest Saul Friedlander. To jest wspaniała książka.
no, ale są inne, które nie są tak powiedzmy sobie udane. Słuchaj, troszkę zmieniając temat. Mówiliśmy o tym, że czy te nasze prace, twoje prace, prace z ludzi pracujących w tą samą tematyką przebijają się, czy znajdują jakiś odzew, bo wiedziałeś, że tak, że w kulturze, ale zadam ci takie bardzo praktyczne pytanie. Pamiętam, jak w 2012 roku byłem na Lessons and Legacies i tam wręczano ci taką nagrodę. To była najwyższa nagroda, najwyższy wyraz uznania, jaką badacze Holokaustu mogą dać ludziom, którzy się szczególnie wyróżnili w świecie. Czyli to jest, wiesz, ta forma uznania, którą ci składają twoi peers, czyli ludzie, którzy znają się na tematyce. I tam, gdzie pracujemy, czyli w Ameryce Północnej, w zachodniej Europie, jesteś, krótko mówiąc, no, twoje nazwisko jest niezwykle cenione i nie kadzę ci tu żadnych komplementów dalej, tylko po prostu jesteś klasą sam w sobie. Pytanie moje jest do ciebie, jeżeli może się mylę, ale czym tłumaczysz brak tej lawiny zaszczytów i odznaczeń, nagród, które powinny w końcu wpłynąć na ciebie na polskiej scenie naukowo-kulturalnej? No to już pytanie, na które ja nie potrafię odpowiedzieć. Oczywiście nie wypada mi odpowiadać też, ale słuchaj, zostawmy to. Ja chciałem, żeby zaistniało to. Mnie bardzo wzruszyło na przykład, jak rok temu zostałem zaproszony do Rady Wydawniczej najpoważniejszego polskiego pisma historycznego i potem po cichutku zostało to wycofane. Nie to, że mi zależy na tym, ale jest to dość ciekawe. Dobra. Nie, ale nie zapominaj, że ja znacznie mniej niż ty, ale ty jednak jedną nogą też jesteś jakby członkiem tej społeczności historyków i badaczy w Polsce. No, w końcu jesteś współzałożycielem centrum, prawda? Spędzasz tam mnóstwo w Polsce czasu. Ja jestem polski Polak, więc wiesz. No, jesteś polski Polak, ale też instytucjonalnie jesteś w Polsce zakorzeniony. Znaczy, powiem ci szczerze, że to, co się dzieje obecnie, znaczy ten atak, ogromny atak, jaki ma miejsce, wiesz, agent państwa głównie, to jest to, że ludzi, którzy myślą inaczej, dość szybko się usuwa poza główny ten nurt, tym bardziej, że państwo polskie już teraz nie waha się używać jednak dość środków przymusu bezpośredniego, prawda? A dla historyków jednak utrata pracy to nie jest rzecz taka łatwa do zastąpienia. Słuchaj, ja męczę cię już dość długo. Taki ostatni temat, który chciałem teraz z tobą jeszcze troszkę omówić, to jest kwestia tego, co dalej, krótko mówiąc. Kwestia tego, bo to, co ja widzę teraz, ja często daje się wciągać w publicystyczne różne takie, wiesz, wymiany zdań, co być może nie jest specjalnie rzeczą dobrą dla samopoczucia, ani zdrową dla zdrowia, ale uważam, że konieczną. Niemniej przeto, ja teraz to, co widzę, to pamięć, że to, co nam grozi w Polsce, to jest oswojenie niejako pamięci zagłady w najbardziej szkodliwym wymiarze. Ja to nazywam na przykład via rozdęty nieprzytomności kult sprawiedliwych, prawda? W tym momencie masz machinę państwową, która z tej celebracji uczyniła pewien taki wehikuł okiełznania zagłady, sprzedania zagłady na użytek własny, czyli że jeden Polak ratował, wszyscy Polacy ratowali. I teraz dla mnie jest to ogromny problem, bo przecież nie będę protestował przeciwko oddawaniu hołdu bohaterskim ludziom, którzy ratowali Żydów podczas wojny. Ale oczywiście tak ty, jak i ja, jak i większość badaczy wiedzą, że nie chodzi tu o oddawanie honoru tym ludziom, tylko chodzi o niejako otorbienie zagłady, jej częściowe też sfałszowanie. Więc ja postawiłem taki postulat pewien czas temu, który jakoś padł jak wsiąk, jak kamień w wodę. Powiedziałem, że ilekroć, to jest taki testujący, taki powiedzmy sobie test intencji. Jeżeli mamy inicjatywę uczczenia w danej miejscowości ludzi ratujących Żydów, równocześnie proponuję uczcić Żydów w tejże miejscowości, którzy zginęli z rąk swoich polskich sąsiadów albo zostali przez nich wydani
na śmierć. I w tym momencie można powiedzieć, że to jest coś, co zezwala nam wejść w tą przeszłość, jak to pisał Jan Józef Lipski, że prawdziwy patriota to jest człowiek, który się nie waha zmierzyć za bary z własną historią, prawda? Co ty sądzisz o tym, w jakim kierunku ta pamięć będzie ewoluować? Bo dla mnie jest to niesłychanie martwiące, niesłychanie smutne, co się teraz dzieje. Słuchaj, mnie się wydaje, że ta strategia, oczywiście to jest bardzo, wiemy, świetnie napisałeś z Darkiem Libionką doskonały tekst o tej markowej, prawda, bo to jest jakieś takie esencja tych wysiłków, można powiedzieć, które oprócz tego są ciągle reprodukowane w przestrzeni publicznej ze strony IPN-u i tak dalej. Próba kamuflażu tego, co się wydarzyło poprzez opowieści o sprawiedliwych wśród narodów świata, wydaje mi się całkowicie w jakimś sensie odsłania słabość i niemożność wykonania tej operacji kamuflażu. Dlatego, że w swojej istocie historia sprawiedliwych to jest historia, która jest całkowicie obnażająca brutalność zachowania w stosunku do żydowskich Polaków ze strony nieżydowskich Polaków. Ci sprawiedliwi wśród narodów świata są rzeczywiście heroicznymi postaciami ze względu na wrogość swojego własnego otoczenia. I tego nie można nie wiedzieć w jakimś sensie. Znaczy można udawać, że tego nie ma, tak jak oni próbują to robić, ale każdy, kto wykona jeszcze ten jeden krok, żeby się dowiedzieć o tym, jak wyglądała rzeczywiście biografia tego konkretnego sprawiedliwego, o którym akurat jest mowa, musi trafić na tego polskiego donosiciela, który tam go czy też ją, prawda, wystawia na niebezpieczeństwo i w ogóle skonfrontować się, stanąć twarzą w twarz z tym zjawiskiem jakiejś szalonej i uniwersalnej w gruncie rzeczy wrogości w stosunku do nie tylko Żydów, ale również ludzi, którzy pomagają Żydom. To jest zupełnie niesamowite. To jest, wiesz, obaj to jest... Znaczy, historia, która się ciągnie, to nie jest tylko sprawa wojny, to jest sprawa tego, co się dzieje z tymi ludźmi po wojnie. Słuchaj, jako sposób na to, żeby zakamuflować zbrodnicze i takie eksploatacyjne zachowania ze strony nieżydowskiego otoczenia w stosunku do Żydów i tych Polaków nieżydowskich, którzy tym Żydom pomagali, to jest po prostu patetyczny numer. Nic na tym się nie da zbudować. Wiesz, ja bym chciał się z tobą zgodzić, ale ja, wiesz, mam spotkania z nauczycielami czasami. Miewałem do niedawna, teraz to zostało brutalnie powstrzymane, ale miewałem. Ja widzę, że ta prosta jak pałka milicyjna prawda o sprawiedliwych jednak jest wbijana dość skutecznie w głowy, nie zostawiając miejsca na wiele refleksji. Dlatego wracając do mojej książki, która jest pretekstem naszego spotkania, ja, jak może pamiętasz, zostawiłem tam na końcu ostatni rozdział, nazywa się Sprawiedliwi Policjanci. W tym celu, żeby ten czytelnik, jak go przeciągnę przez te wszystkie horrory, które były, krótko mówiąc, tą domeną codzienności tych ludzi, żeby dopiero na tym tle będzie można docenić absolutną wyjątkowość tych bardzo nielicznych ludzi, którzy powiedzieli nie, my zrobimy coś innego, prawda? My zachowamy się inaczej, bo jeżeli przedstawimy tą wyjątkowość jako oczywiście normę, to wszystko to nie ma nic wspólnego z historią, ale wszystko z mitologią Polski niewinnej, prawda? Janku, to jest wspaniała książka. Słuchaj, Janku, mi się wydaje, że nie wiem, czy chciałbyś coś jeszcze dodać, czy też będziemy spuszczali kurtynę. Puszczamy kurtynę. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję.